Cześć, z tej strony Daniel. W tym filmie pokażę Wam, jak przeprowadzić instalację Proxmox Virtual Environment oraz jak uruchomić maszynę wirtualną. Poradnik ten jest dedykowany osobom, które dopiero zaczynają przygodę z wirtualizatorami, więc skupimy się na najbardziej podstawowej konfiguracji. A cały proces będzie za pomocą interfejsu graficznego. Jeśli nie kojarzycie Proxmoxa, zapraszam do zapoznania się z naszym filmem Czym jest Proxmox, w którym opowiadamy co nieco do czego służy i jakie ma możliwości. Aby móc zainstalować wirtualizator, potrzebujemy po pierwsze maszynę, na której będziemy instalować Proxmox. W naszym przypadku jest to Dell PowerEdge T340, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć zwykłego PC w Homelab. Proxmox bazuje na systemie Debian, więc wspiera naprawdę szeroką gamę sprzętu. Po drugie, nośnik danych, na który wgramy instalator. Może to być płyta DVD lub pendrive. A jeśli mamy serwer, który ma wirtualną konsolę, to możemy wgrać system zdalnie, bez fizycznego podłączania nośnika do serwera. I po trzecie, połączenie sieciowe z maszyną. Proxmoxem zarządzamy z poziomu przeglądarki internetowej, więc hosta musimy podłączyć do sieci. Instalator możemy pobrać ze strony proxmox.com. Należy przejść do zakładki Downloads, a następnie Proxmox Virtual Environment i pobrać plik Proxmox VE ISO Installer. Pobrany plik należy wypalić na płytę DVD lub nagrać na pendrive, na przykład za pomocą polecanego przez Proxmox narzędzia Balena Etcher. Obsługa jest bardzo prosta. Wskazujemy plik ISO, wskazujemy pendrive i klikamy Flash. Oczywiście należy pamiętać, że wgrywanie instalatora usunie wszystkie pliki z pendrive'a. Podczas startu serwera musimy wskazać, z jakiego urządzenia ma się uruchomić. W większości przypadków robimy to za pomocą klawisza F11. Po uruchomieniu instalatora zobaczymy taki ekran powitalny. Nas interesuje pierwsza opcja – Install Proxmox VE Graphical, czyli z interfejsem graficznym. Instalator prosi o zapoznanie się i zaakceptowanie licencji użytkownika końcowego. Po akceptacji przechodzimy do wyboru, na jakim dysku ma się zainstalować oprogramowanie. W naszym przypadku są to dyski skonfigurowane w sprzętowy RAID 1. Następnie ustawiamy odpowiednią strefę czasową oraz układ klawiatury. Kolejnym krokiem są dane dostępowe. Musimy stworzyć hasło administratora oraz podać adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia. Na przykład o dostępnych aktualizacjach lub o problemach z maszynami wirtualnymi. Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie sieci. Wpisujemy niezajęty przez inne urządzenie adres IP naszej sieci lokalnej, z którym będziemy łączyć się, aby zarządzać Proxmoxem, oraz nazwę urządzenia. W tym kroku należy również zwrócić uwagę, że adres IP, który podajemy, nie jest zarezerwowany. To znaczy, że inne urządzenia w sieci mogą dostać ten sam adres IP z serwera DHCP. Często serwer DHCP jest zintegrowany z routerem. Trzeba więc wejść do ustawień serwera DHCP i na stałe przypisać ten adres do naszego hosta, żeby żadne inne urządzenie nie podebrało adresu IP Proxmoxa. Przed wprowadzeniem zmian możemy jeszcze podejrzeć w tabeli ustawienia. Jeśli wszystko się zgadza, klikamy przycisk Install i czekamy, aż oprogramowanie się zainstaluje. Po poprawnej instalacji serwer automatycznie uruchomi się ponownie i załaduje system. Przywita nas proste okienko, które pozwala na zalogowanie się do konsoli tekstowej. Interesuje nas adres IP, który się wyświetla na ekranie. Wpisujemy go w przeglądarkę i w ten sposób łączymy się z graficznym interfejsem Proxmox. Logujemy się za pomocą nazwy użytkownika root oraz hasła, które podaliśmy podczas instalacji. I voilà! Proxmox stoi przed nami otworem. Pierwsze, co zobaczymy po zalogowaniu się, to okienko z informacją, że nie posiadamy licencji. Zakup licencji jest dobrowolny. Możemy korzystać z Proxmox również w celach biznesowych bez licencji, ale nie będziemy mieli dostępu do wsparcia ani przetestowanego repozytorium z aktualizacjami. Oczywiście, jeśli posiadamy licencję, należy ją aktywować. My jednak będziemy działać na darmowej wersji. Od samego początku mamy mnóstwo możliwości odnośnie konfiguracji Proxmox. Możemy dodać dyski, zarówno lokalne, fizycznie podłączone do hosta, jak i sieciowe, połączyć hosty w cluster, skonfigurować kopie zapasowe i wiele więcej. Zamiast opowiadać o możliwościach, skupmy się na podstawowym celu Proxmoxa, czyli stawianie maszyn wirtualnych. Pierwszym krokiem jest przesłanie do Proxmoxa pliku ISO z instalatorem systemu, który chcemy postawić. W tym celu przechodzimy do zakładki Local i wybieramy kategorię ISO Images. Pliki możemy przesłać na dwa sposoby. Przycisk Download from URL pozwala na pobranie pliku ISO przez internet z bezpośredniego linku. Druga opcja, Upload, pozwala na przesłanie pliku ISO z komputera, z którego połączyliśmy się z Proxmoxem.
Na potrzeby filmu przesiejemy plik ISO z systemem Ubuntu. Instalator systemu został przesłany, więc teraz czas na najważniejsze – tworzenie maszyny wirtualnej. Aby stworzyć maszynę, klikamy niebieski przycisk na górze ekranu Create VM. Otworzy się okienko, w którym konfigurujemy parametry maszyny. Nie będziemy opisywać każdej z opcji, gdyż jest ich całkiem sporo i raczej są dedykowane bardziej zaawansowanym użytkownikom. Skupimy się tylko na podstawowych ustawieniach. Podajemy nazwę maszyny i przechodzimy do następnej zakładki. Tutaj wskazujemy, na jakim dysku ma się znajdować maszyna oraz wskazujemy plik ISO z instalatorem. W zakładce System zostawiamy domyślne wartości. Kolejna zakładka Disks pozwala skonfigurować przestrzeń dyskową maszyny. Tutaj również zostawiamy domyślny sterownik oraz pojemność 32 GB. Zakładka CPU. Tutaj ustawiamy ilość wirtualnych procesorów, które będzie miała maszyna. Załóżmy, że będą to 4 rdzenie. Kolejna zakładka Memory. Ustawiamy ilość RAMu do dyspozycji maszyny wirtualnej. Niech to będzie 4096 MB. Zakładka Network. Ustawiamy, czy maszyna ma mieć dostęp do sieci, a jeśli tak, to z jakiej karty sieciowej ma korzystać. Zostawiamy tutaj również domyślne wartości. Ostatnia zakładka pozwala na podejrzenie w tabeli wszystkich ustawień. Możemy zaznaczyć, aby maszyna uruchomiła się od razu po stworzeniu i klikamy Confirm. Otworzona maszyna jest widoczna w panelu po lewej. Możemy w nią kliknąć i wybrać opcję No VNC, aby uzyskać pogląd tego, co obecnie wyświetla maszyna wirtualna. Jak widać, uruchomił się instalator Ubuntu. Teraz możemy przejść przez standardową instalację systemu. I to tyle! Właśnie udało się nam stworzyć i uruchomić maszynę wirtualną za pomocą Proxmox. Na tym skończymy ten poradnik. Jeśli uważasz go za pomocny, zachęcam do zostawienia łapki w górę i podzielenia się przemyśleniami w komentarzu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.